To co, witamy serdecznie. Witamy w kolejnym odcinku. Odcinek serii drugi, także będzie jak w brazylijskim serialu. Będziemy rozbierali motocykl, jak widzicie. Już mamy rozebrany wstępnie ze wszystkich plasticzków. Zrzucony zbiornik paliwa, chłodnica, także widać wszystko, jak to wygląda pod owiewkami. Tak jest. I żeby film nie trwał 3 godzin, to podzielimy go na sekcje i ta sekcja będzie poświęcona reakcji łańcuchowej. Tak, czyli całemu układu przeniesienia napędu na tylne koło. Także oglądajcie. To co? Rzucamy się z kluczami. Pokażesz mi, jak to zrobić. Także troszeczkę zabawy jest. Ale pamiętajcie, że bez młota to nie robota. Całe szczęście to tylko Gladius. Tym razem nie gadamy, tylko pracujemy. To dlatego łańcuch się rozciąga. Mamy 22, 19. O, tutaj ktoś się przyłożył. Dobrze, że zjadłeś śniadanie. To mów do mnie, co mam robić. Normalnie jakbym zbierał asfalt z drogi. Ja nic nie robiłem, ja tylko podawałem narzędzia. Wygląda pięknie. Wygląda pięknie. Teraz będzie operacja złożona. Największa sztuka ze sztuk. Trzeba mieć paznokcie zrobione, żeby to otworzyć. Albo ostry nożyk. Jest, lecz nie wiadomo gdzie. Jest. No i tak wygląda pierwszy etap. To trzeba być trochę przygotowanym do tego jednak. Tyle i w drogę. No tutaj już mamy bardzo zużyty, że tak powiem, napęd. No fabryczny jeszcze przebieg jest 24 000, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, także widać to Także bardzo dobrze. Reasumując, ten łańcuch jest teraz czysty, piękny, umyty. Tak, umyliśmy sobie go wstępnie, żeby tam nam nie brudził i będziemy mogli pokazać. Więc nie możemy podchodzić do łańcucha jak do dziewczyny, że jeżeli ładnie wygląda, to wszystko jest ok. Może być tam dobra kaszana w środku, więc trzeba uważać. Tak samo z tym łańcuchem. Jeżeli łańcuch jest na tyle luźny, że widać światło na tylnej zębatce, to na pewno jakby warto się zainteresować następnym. I po odrobieniu lekcji ostatniej wyszło mi, że również boczny ruch łańcucha, gdzie on dotyka już do opony, a można go odsunąć od wahacza, to też świadczy o tym, że jego wewnętrzne te, jak to ładnie nazwać, ogniwa są Ogniwa już wytarte. I czpienie lub te bolce, które się znajdują, są po prostu wytarte, no i to powoduje nam luzy na wszystkie strony. I mamy tutaj takiego pana, który również ma na imię Tomasz, jest ukryty za kamerą, powiedział nam, że wiele osób nie zwraca uwagi na ślizg. Tak, tu na wahaczu mamy ślizg łańcucha gumowy, po którym się porusza ten łańcuch. Też trzeba zwrócić uwagę przy wymianie, czy ten ślizg już nie jest zużyty. No wiadomo, w motocyklach z większym przebiegiem, on już czasami się zdarza, że tu od dołu lub od góry jest po prostu przetarty na wylot i jeździ nam po łańcuchu, po wahaczu, wyciera nam wahacz. Więc warto, jest to też element, który się wymienia. Zwracać uwagę nie tylko na sam łańcuch i to, jak on wygląda i czy jest rudy, czy nie rudy, ale rzeczywiście jak on się zachowuje pod zwykłym naciskiem waszej ręki, bo nie powinien robić takich rzeczy. Myślę, że jak zdejmiemy zębatki, to będziemy też mogli pokazać zużycie zębatek. Ale to... Tak, warto też zwrócić uwagę przy demontażu tylnej zębatki na zabierak zębatki. W feldze są też gumy, czyli tłumiki drgań, które też się wymienia. Też warto sobie zwrócić na to uwagę, czy po prostu łapiąc za zębatkę, czy tutaj nie ma luzów. Tutaj akurat jest ciślutko. No przy większych przebiegach też czasami się zdarza, że trzeba wymieniać te gumy zabieraka. Szczególnie drogie rzeczy, bo to jest gumowy element. No, ale jest tam zazwyczaj 6 sztuk jest tych gumek, także jakieś koszta tam na pewno nam dochodzą. No dobra, to tyle teorii. Czyli to są jeszcze takie poboczne elementy, nie tylko sam zestaw zębatki i łańcuch, no ale jeszcze te gumy, ślizg i gumy zabieraka też warto zwracać na to uwagę. Kolejną rzeczą, na którą są pytania i ludzie zastanawiają się, mają jakieś wątpliwości, jest to, a proszę pana, jak ja mam tylko łańcuch do wymiany, to po co wymieniać zębatki? No i też myślę, że będziemy mogli pokazać, jak te zębatki wyglądają nowe, jak wyglądają zużyte. Tak, zaraz pokażemy. Najbardziej będzie widać na przedniej zębatce zdawczej, no bo ona największą siłę przenosi. I kręci się szybciej. I ma mniej tych ząbków, także one dużo większe obciążenie przenoszą. No dobra, to co? Rzucamy się z kluczami, pokażesz mi, jak to zrobić, to ja ci pomogę. Potrzymam ci narzędzia. Tak, tutaj akurat w tym motocyklu w miejscu zębatki zdawczej mamy mechanizm wysprzęglika i czujniczek do prędkości. Jest czujnik prędkości brany z przedniej zębatki, także no musimy troszkę sobie tu zdemontować. Nie wystarczy zdjąć samej osłonki plastikowej. Tu jest taka koronka z 4 ząbkami, czyli to jest do czujniczka prędkości. Musimy sobie gdzieś go schować na bok, żeby go nie uszkodzić. No i
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby najpierw sobie o kolejności, czyli odkręcamy najpierw przednią zębatkę zdawczą, jeśli mamy założony łańcuch, no bo potem jak zdejmiemy łańcuch, no to ciężko jest zablokować i to odkręcić, a tak to mamy dużo łatwiej, bo możemy sobie na przykład wrzucić bieg lub na tylnym hamulcu druga osoba może nam przytrzymać. Podłączymy sobie dźwignię zmiany biegów, wrzucimy sobie, masz teraz hamulec, dobra. Zabezpieczyłem hamulec nożny. Dobra, idziemy po naszym potocznie narządzie. pedałem. Trzeba troszkę siły użyć. Następnie zębatka jest zabezpieczona, nakrętka zębatki specjalnym zabezpieczeniem. Trzeba sobie też to odbezpieczyć takim narzędziem. Że odgiąć trzeba. Tak. Bo to Też zagięte takie specjalnie. Po kilku wymianach teoretycznie powinno się przy każdej wymianie wymieniać to zabezpieczenie. Ono jest jednorazowe, no ale można użyć go jeszcze raz. Zagiąć sobie po prostu w innym miejscu lub ostrożnie to odbezpieczyć i nie zniszczyć po prostu tego zabezpieczenia i sobie zabezpieczyć jeszcze raz w tym samym miejscu. Opcji jest kilka. Tak. Zależy jak bardzo brutalnie się podchodzi do tematu. Dla purystów zachęcamy do wymiany na nowy. Dla osób większej delikatności mogą próbować jeszcze raz. Ale pamiętajcie, że bez młota to nie robota. Dobra, mamy odbezpieczone. No i odkręcamy. Tutaj jest duża nakrętka na wałku, także trzeba będzie dużej siły I użyć. dużej dźwigni. Skoro cały napęd się na tym trzyma, to nie może być letko. Nie. No, fabryka to dokręca kluczem dynamometrycznym, także to jest z odpowiednią siłą dokręcone, czyli odkręciliśmy, bo zazwyczaj ludzie nie używają takich kluczy i dokręcają to na maksa po prostu. O kurczę. Czyli zrywanie gwintu na tym może się okazać bardzo ciekawą historią remontu właściwie generalnego. No, czasami są problemy. Już jeśli ktoś wymieniał napęd i kolejna osoba wymienia, to są problemy z odkręceniem. Tu jest fabryka, wszystko, także było dokręcone z odpowiednią siłą i nie było problemu z odkręceniem. Także to jest ostrzeżenie dla wszystkich domorosłych mechaników, którzy chcą to robić u siebie pod blokiem i mają motocykl starszy z większym przebiegiem, z kolejnym napędem, że może nie być tak lekko. Zabezpieczonko mamy w ładnym stanie, możemy użyć z powrotem, nie jest zniszczone. Super. Użyliśmy po prostu odpowiedniego narzędzia, żeby go odbezpieczyć. Czyli młotka i przecinaka. Tak, i teraz w tej kolejności możemy też sobie, żeby było nam łatwiej, poluzować nakrętki tylnej zębatki. Jeśli mamy na motocyklu, też to nam ułatwi pracę. I kolejny etap, czyli rozkucie starego łańcucha. Też specjalnym narzędziem. Tu akurat mamy oryginalne Dida. Jest to zakuwarko, rozkuwarka. Używamy do rozkucia starego i zakucia nowego łańcucha. Rzeczywiście widuję w internetach filmy, jak ludzie do tego podchodzą z narzędziami takimi, że ja bym się bał. Są jakieś takie uniwersalne, no ale one wiadomo nie są tak precyzyjne. Ale tam diaksem ludzie też potrafią zaszaleć i to po prostu Tak, to najszybsza metoda to diaks, no ale wiadomo niebezpieczeństwo Nie? na warsztacie, bo iskry lecą, Tak. można spowodować jakiś tam pożar. Dobra, poluzujemy sobie tylną zębateczkę i rozkuwamy. Dobra, mamy wszystko poluzowane, już jak wyjmiemy sobie koło, no to nie musimy się szarpać. Sprytnie. Rozkucie polega na tym, wypychamy po prostu jeden z czpieni łączących łańcuch i wtedy łańcuch nam się elegancko rozłączy. Czy to musi być ten czpień, który był jako pierwszy, znaczy który był zakówką, czy wszystko Nie ma to znaczenia, bo i tak ten łańcuch stary idzie do wyrzucenia. Ekspresem do Koszalina wyjeżdża. Zaraz będzie widać, jak jest zbudowany w środku łańcuch, czyli zobaczymy te słynne o-ringi. Albo właśnie ich nie zobaczymy. Albo ich brak, bo może już ich nie być akurat w tym miejscu. O, jednak o-ringi były. Proszę, widać.
No już na maksa zużyte, ale jeszcze coś jest. Nie wyglądają jakby były o-ringami, tylko jakimiś takimi C-ringami. Puść hamulec. Został puszczony. I łańcuszek nam elegancko Żegna się. wyjechał. Pożegnanie z łańcuchem. Tak. To jest ten bolec. Tutaj będzie teraz ładnie widać, jak on jest zużyty i zatarty w środku. Ja jeszcze ten o-ring bym wyjął, żeby pokazać, że on przestał być o-ringiem. On zaczął być czymś... Pod jednym kątem trochę. Powinien być okrągły, Tak. a jest wytarty... Tutaj wygląda akurat jak być ostra może, krawędź. że był łańcuch X-ringowy, czyli on w przekroju jest w kształcie X-a. I to tak, mogłoby tak być, bo on... To już jest okrągły. nowsza generacja łańcuchów. Lepiej trzymają Smarix ringi, jest Tak, więcej a tu mamy punktów. stworzeń, który jest zatarty. I na tym właśnie widać. powstaje luz na łańcuchu, bo wycierają się te stworznie Przestaje być... i łańcuch tak się ciasno. wydłuża, zazwyczaj nierównomiernie. To dlatego łańcuch się rozciąga. I to dlatego jest smar w łańcuchu. Nie dlatego, że łańcuch jest Zębateczka zasmarowany zdawcza. O, pięknie. Też ładnie widać, że ząbki już są przechylone w jedną stronę. Zaraz otworzymy nówkę, sztukę i... Zaraz pokażemy. porównamy z nową. Ponieważ zębatek Będzie też widać, jak to mamy powinno wyglądać. kilka rodzajów, też żebyście wiedzieli. O, ja sobie tutaj przygotuję Fabryka podpowiem. daje nam zębatkę z tak zwanym tłumikiem drgań, czyli jest ona oblana taką gumą, która w pewnym stopniu wycisza pracę napędu. Ciach. Większość firm z zamiennika nie oferuje tego. I mamy taką zębateczkę, która również ma taki tłumik drgań. To jest dokładnie sztuka za sztukę. Chodzi Wygląda o to, że jak oryginał. łańcuch, który opiera się o zębatkę, uderza w tą gumę i powoduje to Tak, mniejsze drgania. Mniejsze drgania i cichszą pracę. Jakbyśmy podłożyli jeden na drugi, nie wiem, czy to będzie widać, jak wyglądają zęby. No tutaj przede wszystkim ta przerwa jest dużo większa niż tutaj. I to podcięcie powoduje to, że też jest luz. Tak, Dzięki jeśli byśmy założyli nowy łańcuch na starą zębatkę, no to wiadomo, ta stara zębatka nie będzie trafiała w ten nowy łańcuch i będzie go niszczyła. Także za długo nie nacieszymy się nowym łańcuchem. Trzeba wymieniać zawsze zestaw. Dlatego tak ważna jest właśnie zmiana całego zestawu. Okej. I tutaj jak mamy zdemontowany napęd, widać ten ślizg. Tutaj akurat jest to w bardzo ładnym stanie, no bo łańcuch był dopiero pierwsza wymiana zestawu napędowego. Wąż boa. I widać te zatarte ogniwa. On nawet nie za bardzo chce pracować w tych ogniwach. A kiedy Tak. ja tego nie mogę... jak ciężko jest to zgiąć. Idea właśnie jest taka, że kiedy łańcuch zawraca na tej zębatce małej i ma takie twarde ogniwo, to też je zużywa bardziej, bo on nie ma siły, stawia duży opór, żeby się złożyć na tej zębatce. A tutaj naprawdę jest dosyć ciekawa historia. No nie prostuje się, czyli efekt zatartych stworzeń. I jest tego tutaj więcej niż jeden. O, jest następny. No i gdybyśmy wzięli tą zębatkę z tłumikiem drgań, to kiedy łańcuch wchodzi na tą zębatkę, to łańcuch opiera się właśnie na tej gumie i dzięki temu właśnie ta praca jest bardziej płynna. Ok. I teraz też, co zrobić z takim starym łańcuchem? Przecież to złom, panie. Co ja zrobię? Do koszalina też. Praca, choroba brudnych rąk. Praca nie hańbi. Tak jest. No dobra. Dobra, czyli mamy jeszcze do demontażu tylne koło, żeby wyciągnąć zębatkę, no bo bez demontażu koła nie damy rady. I możemy zakładać nowe elementy. Tu się nam da bezetkę. A, tutaj też ABS. warto pamiętać, w motocyklach z ABS-em są czujniki ABS-u. Tak samo przy tylnym kole jest. No i żeby nie uszkodzić tego czujnika, zawsze go odkręcamy przy każdym demontażu tylnego koła. Tutaj odległość między tą koronką a czujnikiem jest bardzo niewielka, także mały ruch po prostu, jeśli wyjmiemy ośkę, no i możemy go wtedy uszkodzić. Wystarczy go lekko drasnąć albo Tak. puknąć. Rzeczywiście odległość jest niewielka. Warto też wyczyścić, no bo wiadomo, tutaj jest magnes i on zbiera opiłki metalu, różne takie rzeczy, także przy każdym też demontażu czyścimy to. O, tutaj ktoś się przyłożył do Guma była przykręcenia. zmieniana.
tylnej ośki. To ktoś zaszalał. No, tutaj wychodzi nam nieużywanie Kluczy dynamometryczne. kluczy dynamometrycznych. Zgadza się. Pewnie ponad 100 newtonów było. No ogólnie tylną ośkę na 100 dokręcamy, a tutaj chyba ktoś na 200 dokręcił. Dobrze, że zjadłeś śniadanie. Ukręcenie ośki też kosztuje. No czasami się zdarza, że po prostu gwint odkręcamy i po prostu Zostaje. gwint zostaje w nakrętce, także ośka też kosztuje parę stówek. I nie pojedziesz bez niej. Robota zatrzymana. Zgadza się. Dziękuję. Właśnie, czy pod zębatką była jakaś tuleja dystansowa? Bo mieliśmy też, są takie motocykle, które mają dystans przy zębatce zdawczej, a tutaj nie ma Tak, takiego. zębatka zdawcza przednia jest niesymetryczna, czyli jedna strona jest inna, druga strona jest inna i wtedy trzeba pamiętać, żeby właściwą stroną założyć. Warto sobie zobaczyć, jak była stara zębatka założona, żeby źle nie założyć, bo jak źle założymy, wtedy łańcuch nie pracuje Tak. w osi. Będzie pod kątem pracował. Tak, i też to jest złe. Dobra, tak to wygląda. Zaraz pokażemy gumy zabieraka, Właśnie te tłumiki, drgań wewnątrz. jak wyglądają. I o łożyskach możemy wspomnieć, że jak już jesteśmy na tym etapie, to Tak, łożysko tak. warto Mamy zobaczyć wtedy dostęp przynajmniej. do różnych podzespołów, czyli łożyska koła też sprawdzamy. Hyc. O, Hyc i są gumy zabieraka. One pochłaniają po prostu dźwięki Jedną. i drgania. Mówimy, żeby pokazać, żeby zużytą, jakby pokazać zużycie, ale tutaj to nie będzie takiego. Ona jest, trzeba to sobie narzędzia użyć do tego, ja bo to- ona jest wciśnięta na takim kołeczku, żeby... Żeby nie skakiwała Tak. sama. Więc jeżeli będzie zużyta, to ja widziałem już takie, które są... Czasami one wypadają, wyjmujemy zabieraka, one wysypują Tak. się nam, bo już są tak zużyte, że nie trzymają się po prostu w często feldze. pękają tutaj wewnątrz i dlatego właśnie powstaje ten luz. Tu mamy jedno z 3 łożysk. Łożysko zabieraka też sobie sprawdzamy, czy tu nie ma luzu, czy jest nasmarowane. Warto też to nasmarować, mamy teraz dostęp. Pełna kontrola. Tych łożysk za bardzo nie nasmarujemy, bo są kryte z uszczelniaczami, także tu nie ma dostępu. No dobra, to trzeba wydłubać będzie zębatkę nową. Tak, odkręcimy sobie starą zębateczkę. Tutaj warto wspomnieć ze 3 słowa o tym, że dzięki temu, że możemy w ofercie producentów znaleźć różne wielkości tych zębatek, to tak jak przerzutki w rowerze trochę może działać. Ale z tym też trzeba ostrożnie, bo jeśli zmienimy sobie przełożenia, to może nam na przykład źle pokazywać prędkościomierz. Myślę, że to jakby na pewno się wydarzy, Tak. jeżeli zmienimy nawet o jedną. I niepisaną regułą jest to, że jeżeli chcemy zmieniać przełożenia, i tak jak w rowerze, jeżeli zmienimy przednią zębatkę na mniejszą, to motocykl będzie szybciej przyspieszał, ale będzie osiągał mniejszą prędkość Prędkość maksymalną. maksymalna Tak będzie byśmy mniejsza. skrócili biegi. Tak. A jeżeli założymy większą, to sytuacja się zgoła odmieni, będziemy mieli coraz dłuższe biegi i motocykl będzie wolniej przyspieszał. Słabszy na przyspieszeniu, ale wzrośnie nam prędkość maksymalna. Też taką niepisaną regułą jest to, że jeden ząb na zębatce przedniej odpowiada 3 zębom na zębatce tylnej. Tak. Więc jeżeli chcecie już zmieniać mało, to zmieńcie zębatkę tylną. Jeżeli chcecie zmienić więcej, to możecie zmienić zębatkę przednią. Możecie oczywiście zmieniać zębatkę przednią i tylną równocześnie. Są fajne kalkulatory w internecie, które to przeliczają. Jest taka strona, zgadza Gear się. Commander, o ile dobrze pamiętam. Tak. I mamy większą zębateczkę, jak chcesz Na przełożyć. tylnej zębatce nie widać takiego zużycia. Tak, bo ona się kręci w mniej razy, że tak powiem. Tak. Myślę o tych zębatkach. Jak już zmieniacie te zębatki, to zwróćcie uwagę, czy długość łańcucha Wam się zgodzi. Może się okazać, Tak. że walniecie patelnię z tyłu do stantu. Warto sobie to sprawdzić, też w specyfikacji jest podana ilość ogniw, jaki Tak. ma mieć łańcuch. Jak się kupuje na pudełeczku, też jest zawsze napisane, ile ogniw. Tutaj akurat mamy 112. I taka powinna być w oryginale. Tak, bo jeśli damy za krótki lub za długi, no to za krótki to już wtedy nic nie zrobimy, musimy wymieniać. Za długi, jeśli jest, możemy go skrócić. Czyli w ramach, jeżeli macie jakieś wątpliwości, lepiej wziąć za długi łańcuch, problemów będzie mniej. Tak. No warto też umyć sobie wszystko, no bo wiadomo, nie wszędzie jest dostęp, jeśli jest motocykl złożony, a tutaj tak jak teraz na przykład mamy zabierak wyjęty, możemy sobie go ładnie wymyć.
tutaj mamy jeszcze tą plastikową osłonkę. Nie czyściłem specjalnie, O, żeby kurczę. pokazać, co tam się zbiera. No, to wygląda naprawdę jak księżycowy krajobraz już. Także to wszystko do czyszczenia. Proszę bardzo. Normalnie jakbym zbierał asfalt z drogi. No tutaj to jeszcze jest mało, bo jeśli ktoś jest nadgorliwy i często smaruje łańcuch, no to wtedy tam jest dopiero Ale co robić. Jeżeli to są rzeczy, które wypadły z łańcucha, to ja czuję pod palcami normalnie kamienie. W Tak, sensie to- piasek. Piasek ze smarem połączony działa jak papier ścierny To na normalnie zębatki i na łańcuch. Wygląda to strasznie. W sensie ja rozumiem, że to tak ma być, ale jeżeli to jest wszystko, co Dlatego wypadło też z łańcucha, warto przynajmniej raz w sezonie czyścić ten napęd. Czyścić napęd, żeby usunąć ten stary smar z piaskiem i od nowa go smarować. Także też to wydłuży wtedy nam żywotność całego napędu. No i idea właśnie tych o-ringów też polega na tym, że X-ring, o-ring, te uszczelniacze w łańcuchu zakładają, że smar, który jest w łańcuchu dalej tam jest i nie wprowadza tam właśnie kamieni, pyłu. Tak. Dużo. Ja nic nie robiłem, ja tylko podawałem narzędzia. Dobra. Tutaj warto sprawdzić też uszczelniacz, czy on jeszcze trzyma. Dobra, nasmarujemy i w sumie możemy już nową zębatkę przykręcić. Są też całe zębatki aluminiowe, wiadomo, dużo mniej żywotniejsze, no ale dużo mniej ważą i to wpływa wtedy na osiągi. No jak masz 0,5 sekundy więcej, znaczy mniej, przepraszam, na końcu, to każdy gram się liczy. Zgadza się. Zwłaszcza, że to się kręci bardzo szybko. I dlatego chyba, znaczy nie chyba, konwersja na łańcuchy 520, o czym będziemy mówić pewnie w materiale o łańcuchu samym, że ludzie przechodzą na konwersję na 520 nie dlatego, że to jest jakiś super magiczny łańcuch, tylko że jest lżejszy. No Już. fabryka też zaczyna stosować, w starych motocyklach zawsze były nawet 530 łańcuchy, a teraz w pojemnościach tych co kiedyś motocykli są już dużo cieńsze łańcuchy, czyli 520 wkładane. No, przede wszystkim mamy trochę mocniejsze materiały, ale B, wszystko jest lżejsze i już nie stawiają ludzie na to, że motocykl ma być wieczny i ma jeździć przez 100 000 km bez wymiany, no przesadzam Tak. oczywiście. Chodzi o to, żeby bardziej wydajna była jego praca, a niekoniecznie najbardziej trwała. Życie. Ja tą zębatkę odłożę, bo tak dobrze mi leży w rękach. No, tu też świetnie widać regulację łańcucha. Tak, tu jest. Trzeba pewnie będzie poluzować, żeby cofnęło Można się. sobie też wyciągnąć, wyczyścić, bo wiadomo tutaj, tu mamy akurat czysto, ale jak ktoś jeździ dużo w deszczu, no to tutaj dużo błotka się zbiera. I wtedy też zaburza nam to pracę, warto to wyczyścić, przesmarować. Potem ciężko się ustawia łańcuch, jak to brudne jest, tak się zacina. Tak. No, przy okazji można zajrzeć do klocków. Jeszcze są. Właśnie to jest ten moment, kiedy mamy zacisk na wierzchu i też jakby wszystko jest dostępne, nie ma problemu. Warto przy takich okazjach zaglądać tam, gdzie normalnie Przy nie można. rozbieraniu wszystko widać wtedy ładnie, jak mamy zdemontowane. Tu wrzucimy troszkę smaru, jak jest okazja. Następna nadarzy się pewnie za 24 000 kolejne. Albo wcześniej, No, jak gdzieś. można też to przy wymianie opon No w sumie tak. sprawdzić, wtedy też mamy zdemontowane koło. Wygląda pięknie. Wygląda pięknie. Jeszcze? Tuleja. Jeszcze tulejka jedna zewnętrzna. Tu z drugiej strony nie wyciągaliśmy. Warto też pamiętać o smarowaniu ośki tylnego koła. Tutaj akurat jest ładnie nasmarowana, także nawet nie musimy, ale troszeczkę przesmarujemy. Tak, żeby Bo jeśli ona nam się zapiecze, zatrze w środku, także ciężko jest wyciągnąć. Wyjąć. Także przy każdym demontażu powinno się to oczyścić i smarować.
No, uwaga, o której na przykład ja tego nie wiedziałem. Pytanie, czy osoby, które zmieniają sobie to tak hop-siup, myślą o tym. No, jeśli ktoś robi na szybko, zazwyczaj tego nie robi. A potem jest problem. Dobra. Teraz będzie operacja złożona. Musimy wiele musimy rzeczy jeszcze naraz. Zacisk włożyć. Zacisku nie mamy włożonego, także nam nie wejdzie. Tutaj mamy ułatwione teraz wkładanie koła, no bo nie mamy łańcucha. Tak to musimy sobie zgrać. Zacisk hamulcowy i łańcuch. No i żeby nacelować wtedy ośkę. Okej, Dobra. O, mamy to. skoczyło. Będziemy musieli na pewno poluzować naciągi, bo wiadomo, stary łańcuch był zużyty i już był naciągany kilka razy, także to jest cofnięte do tyłu. Jeśli pójdzie nam nowy napęd, to koło wróci na swoje miejsce. Także musimy sobie poluzować i go dać do przodu. Ampulę. To którą to zębatkę zakładamy naprzód? Ja bym poszedł i uwaga, uwaga, niespodzianka dla wszystkich. Nie w oryginalne ustawienie, tylko poszedłbym w 14. Oryginalnie była 15. Tak. Chcesz nożyk? Słuchaj, ja mam taki, no, dostałem pod choinkę od Mikołaja A, masz swój. i to jest oryginalna, która być powinna, a my wchodzimy w tuning. Czyli co, zakładasz mniejszą? Czy O jeden ząb mniejszą. Aha. Będzie krótsze biegi będzie miał Klaudiusz. Bez żadnego tłumika Bez drgań, tłumiczków. pełen sauté. Idziemy, mamy się bawić, to się bawić. Tutaj też ładnie nam widać ten uszczelniacz spod wałka zdawczego. Trzeba też zobaczyć, czy nie ma żadnych wycieków. Tutaj akurat mamy ładnie suchutko, także nie ma obaw. Musi wszystko trafić Teraz już tylko w na swoje biegu. miejsce. To znaczy teraz zakuwamy łańcuch. I potem dopiero z hamulcem. Dokręcanie na końcu, tak. Git. Największa sztuka ze sztuk, czyli jak zakuć łańcuch. Złoty. Taki był, no. To nie tam, żebym się wybierał. Właśnie to też jest taka, jak to nazwać ładnie, miejska legenda, że złoty jest najlepszy. Tak naprawdę ten sam łańcuch można dostać czarny. Tak. Złoty no to tylko estetyka. No. Tak. Jeśli Niczego komuś nie się zmienia. podoba, no to zakóweczka. Zakóweczka. I teraz tak, ważną informacją jest to, że istnieją spinki do łańcuchu. Tak, spinki są w mniejszych motocyklach po prostu, gdzie na tym napędzie jest mniejsze obciążenie i nie ma zakówki, tylko jest spinka. No. Dlatego dla wszystkich motocykli powyżej, myślę, nie wiem, 500-600 to już warto myśleć o tym, żeby zakuć wszystkie Tak, w małe jakichś motorki. 125, w 250 zazwyczaj jest zakówka. Spinka. Czyli, znaczy spinka. No, a my jakby tutaj nie będziemy szli na żadne ułatwienia. Zresztą, że jest to niezgodne ze sztuką, jest niebezpieczne tyle, że ta zapinka przy takich dużych energiach potrafi po prostu się otworzyć i wypaść. Więc nie myślcie o spinkach, myślcie o zakówkach. Fabrycznie nasmarowany łańcuch. Też myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać. Ja wezmę ten Tak, stary ten łańcuch. nowy zawsze jest nasmarowany fabrycznie, także nie musimy go smarować przez pierwsze 500 km. No i zobaczcie różnicę. To też był oryginalny łańcuch z Japonii i wygląda zupełnie inaczej. I widzicie ten biały smar, który jakby jest wyciśnięty jakby z tych miejsc pomiędzy blaszkami, to właśnie tam ten smar być powinien. Tam są te o-ringi, tam to się wszystko trzyma kupy. O, i teraz będzie widać, ile musimy cofnąć Tak. tylne koło. No i o ile ten łańcuch się tak naprawdę wyciąga Tak. w czasie eksploatacji, chyba się nie odnajduje w twoich narzędziach. Dobra. Tak? Nie jechać dalej? Wystarczy. Dobra, teraz zakóweczka. I tu właściwie przekrój całego łańcucha Tak, jest. tu jest pokazane. Łącznie Bardzo z ładnie o-ringiem. będzie widać, na jakiej zasadzie to działa. Mamy nowe X-ringi. Niezużyte. Tu dla porównania leży taki trup. Trzeba mieć paznokcie zrobione.
żeby to otworzyć. Albo ostry nożyk. 2 z tej strony, 2 pójdą nam do zamknięcia z drugiej strony. O, i tak wygląda ten fabryczny smar, taki żółciutki. O, i tutaj trzeba ładnie to wszystko nasmarować, Żeby bo niektórzy też tego nie robią. Jeśli ktoś amatorsko wymienia łańcuch, Chyt, skręcone, dziękuję. wyrzuca ten smar, nie smaruje, tylko zakuwa i wtedy w miejscu zakówki zaraz nam się to zaciera i pęka łańcuch. Pierwsze, najsłabsze ogniwo się Trzeba wytwarza. Po to jest ten smar, żeby to tutaj nasmarować elegancko. Nie jest to taki prosty No nie jest to tubka, no. temat. Japończycy też... Różne firmy Tak. w różnych postaciach po prostu to ten smar dodają. Ważne, żeby było nasmarowane. A jak to będzie smarowane, to już nie ma znaczenia. Technologia smarowania nieistotna. Wszystko to musi być ładnie nasmarowane. Im lepiej się do tego przyłożymy, no tym wiadomo, dłużej to pożyje. Mniejsze ryzyko, że akurat pierwsze ogniwo, które stanie się twardym, jak widzieliśmy na starym łańcuchu, to będzie to właśnie. Tak. Bo to jest, jak tego nie zrobimy, to prosimy się właściwie o to, żeby to ogniwo się zatarło jako pierwsze. I łączymy sobie łańcuch, cyk. No ten smar to No glut. nie zaszaleli tutaj. No. Kryzys. Chodzi o to, żeby jeszcze tutaj z tej strony też te O-ringi lub X-ringi też nasmarować, bo jak one będą dobrze nasmarowane, tym też lepiej będą trzymały ten smar w środku. Po to one mają właśnie te rowki X-ringi, żeby smar jeszcze w tych rowkach Dłużej się znajdował i lepiej po prostu trzymają. Trzeba wszystko wykorzystać, wszystko wyliczone, ile ma być. Co do grama. Ścisłego zarachowania jest. Napisem do zewnątrz. I teraz sztuka. No i teraz już jest nam potrzebne specjalistyczne narzędzie, czyli zakuwarka. Pierwszy etap, czyli musimy ścisnąć te 2 płytki łańcucha, żeby Tu te widać. bolce nam się wysunęły. Jak spojrzysz od tyłu łańcuch, to widać, że ona jest odsunięta, że nie wystają. Tak. Nie możemy też za mocno tego ścisnąć, no bo wiadomo, ściśniemy też te X-ringi i one nie będą pracować odpowiednio. Łańcuch się zatrzyma w tym Także punkcie. jeśli jest specjalne narzędzie, no to ono nie pozwoli nam tego za mocno ścisnąć. A jeśli ktoś się zakuwa jakimś uniwersalnym, no to wtedy już trzeba polegać na wyczuciu. I słyszałem też o metodzie mierzenia szerokości tego rozkucia, żeby rozgnieciony ten... Tak, też nie można tych czpieni za mocno, potem jeszcze się je zagniata, bo jeśli za mocno je zagnieciemy, to potrafi nam odpaść kawałeczek, no i wtedy już zakówka jest do wyrzucenia. Nie jest to łatwe i ja na przykład osobiście, mimo tego, że lubię robić rzeczy sam, jak widać zresztą teraz, robienie tego bez specjalistycznych narzędzi. To jest zbyt ważny element pojazdu. Zgadza się. Myć sobie motocykl można, jak to chce, smarować sobie można, ale składać tego w domu to tak niekoniecznie. Aczkolwiek do którego momentu teraz zaciskać? No bo ta zakuwarka jest w ten sposób skonstruowana, że ona nie pozwoli mi dalej docisnąć. Tylko już jeśli poczujemy opór, no to już dalej nie potrzeba. Dlatego tak ważne jest używanie specjalistycznego narzędzia, bo łatwo to zepsuć, a zepsucie Zgadza tego się. powoduje, że cały łańcuch lub sama zakówka jest już rozwalona. No i tak wygląda pierwszy etap. Czyli płyteczki mamy ściśnięte, pozostaje nam tylko rozgniecenie tych stworzni wystających na Z zewnątrz. tej strony widać, że już są wszystkie w jednej linii, że ona wpasowała się tak jak pozostałe. Nie widać różnicy pomiędzy pozostałymi płytkami.
To narzędzie też jest skonstruowane w ten sposób, że nie pozwoli nam za bardzo tego rozgnieść, że nie ułamiemy tego, tylko tu jest specjalne narzędzie do tego. Mamy odpowiednią średnicę, odpowiednią długość. Tak, że dochodzi do pewnego momentu i dalej już się nie da. Okej. Z tego co ja się orientuję, to narzędzie bywa droższe niż napęd. Że... No albo podobnie. Może kosztować tyle co napęd. Jak ktoś planuje jednorazowo sobie to zrobić, to chyba niekoniecznie musi sobie kupować takie narzędzie. I teraz to, co robisz, zadaniem tego ćwiczenia aktualnego jest rozłożenie tego nitu jakby na boki, tak żeby on nie mógł się zeskoczyć, ta płytka nie mogła zeskoczyć. Tak, rozpłaszczenie tej końcówki, żeby ta płytka nam się po prostu nie zsunęła. Zaraz będzie widać, jak to wygląda, no bo jedno będziemy mieli zrobione, drugie nie. To też będzie ładnie widać. Tam na górze. O, właśnie. Jedno jest rozgniecione, a drugie jest nierozgniecione. Czyli to wygląda jeszcze tak malutkie i może się zsunąć, a tu jest rozszerzone i ma tą średnicę, co ten. Tak. No ta zakówka zawsze inaczej wygląda niż fabrycznie zakówka, no bo... No nie da się, tak. To nie o to chodzi. Także można też, jeśli się patrzy na łańcuch, zobaczyć, czy ktoś już tutaj grzebał, czy nie. Czy jest ładnie zakute narzędziem, bo niektórzy używają 2 młotków na przykład do zakuwania takich elegancko. No to myślę, że wtedy może się okazać, że to ogniwo już się nie porusza. Tak. Wyczucie w młotku nie jest tak dobre. Oba nity mają teraz właściwą średnicę, Tak, mamy zakute profesjonalnie. To, co jest dla mnie istotne, wiem, że brudną ręką to tak mi aż głupio, że ona się również rusza. Że jakby robiąc to w profesjonalny sposób. Jeśli za mocno zaciśniemy, po prostu nie będzie pracowało. A idea jest taka właśnie, żeby wszystko chodziło idealnie i żeby nie było oporów właśnie na zębatce zdawczej. Zgadza się. Dobra. Pomału i do przodu. Składanie, ciąg dalszy. Tutaj fabrycznie jest dawany klej do gwintów, czyli Loctite. Warto też kropelkę dać. Jeśli fabryka daje, to my też dajemy. To, żeby nie być gołosłownym, to warto też nadmienić, że użyłeś już 3 rodzajów płynu, bo był smar przy łożysku, był smar przy piaście, był smar do łańcucha, teraz Loctite i jeszcze był benzyny ekstrakcyjnej. Benzyna ekstrakcyjna do mycia. Że trzeba być trochę przygotowanym do tego jednak. Kolejne narzędzie, które jest bardzo trudne do posiadania, znaczy bardzo trudne, każdy sam może je kupić. Dokręcić, tak. Klucz dynamometryczny, który zakłada dokręcenie danej śruby z bardzo określoną siłą, żeby a. nie zniszczyć gwintu, b. być pewnym, że śruba się nie odkręci sama. I nie mieć potem problemu przy odkręcaniu. Że bardzo ważne narzędzia, też były użyte już co najmniej 2, które są istotne i rzadko bywają w garażu. To jest zakuwarka do łańcucha i to jeszcze zakuwarka, która ma funkcję rozgniatania tych nitów. Plus do tego klucz dynamometryczny, który też najtańszy nie jest. No dobrej firmy klucz kosztuje. Życzy Pan sobie hebelek? Tak, tylko chwileczkę jeszcze. Dobrze. Przygotowuję się, podchodzę do stanowiska. Tak, i mamy dokręcone z odpowiednią siłą. I pozostaje nam tylko zabezpieczenie tutaj, tej podkładeczki. Zostaje nam ostatni punkt programu na dzisiaj. No i ustawienie luzu na łańcuchu. Wiadomo, ten luz możemy ustawić deczko mniejszy lub po prostu po przejechaniu, nie wiem, 300 km ten łańcuch się ułoży na zębatkach i ten luz nam się zwiększy dużo, także trzeba go potem jeszcze raz naciągnąć. I ustawienie koła w linii. W sensie jak to zrobić, żeby koło było zawsze... Motocykl był jednośladem, bo jak ustawimy koło z tyłu... Są też do tego profesjonalne laserowe takie przyrządziki do pomiaru, ale najprostsza metoda to po prostu jest ustawienie z jednej i z drugiej strony na wahaczu. Tutaj są kreseczki. Symetrycznie po prostu. Tak. Musi być tak samo na to samo kreseczkę ustawione i to powinno nam wystarczyć. I kiedy koło nam się rusza, to ta kreseczka nam się też przemieszcza. Tak. Dobra, tutaj ośkę sobie trzeba dociągnąć też, żeby to nie było jakoś za luźno, żeby to deczko było ściśnięte, wtedy nam to
będzie precyzyjniej działało wszystko. Jest luz. Tam się kręci z drugiej strony? Tak, potrzebuję klucz. To Ten? przytrzymaj sobie, tak. Teraz możemy sobie ustawiać. Na wahaczu jest jakiś opis? Czy trzeba szukać w serwisówce? Czasami jest tak, że na wahaczu też jest specjalna kreseczka lub strzałeczka, a tutaj akurat w tym motocyklu trzeba patrzeć do granicy tego, że tak powiem, tego otworu w wahaczu. Okej. Czyli teraz czeka nas skakanie z prawej do lewej, żeby być Tak, pewnym, że żeby to to- jest to. Żeby Tym? to ładnie Tędy? ustawić. Tak. I z tym luzem też warto wspomnieć, że w instrukcjach najczęściej pokazywany Tak, jest pokazane, w którym miejscu sprawdzać i tak. jaki ma być luz i w jaki ma- centymetrach. Dokładnie. I nie chodzi o to, żeby on się przemieścił o tyle centymetrów w jedną stronę, ale cały zakres ruchu łańcucha wynosił właśnie tą wartość, która jest podana w serwisówce. Czyli trzeba zmierzyć zarówno do góry i do dołu, zarówno ugięcie, jak i podniesienie. Tak. No, w japońskich motocyklach zazwyczaj to jest między 25 a 35 mm, a we włoskich no to już jest czasami inaczej, czasami jest 10 mm, także warto sobie sprawdzić. Też Niektóre motocykle też mają naklejkę na wahaczu też z informacją. w niektórych motocyklach jest to pomiar robiony na skompresowanym zawieszeniu, w sensie motocykl stojący na bocznej stopce, a w Tak, niektórych jest na warto w podniesionym. motocyklach typu bardziej off-road sprawdzić sobie pod obciążeniem, bo czasami luz jest duży, jeśli motocykl stoi na nóżce bocznej Tak. lub centralnej, a jeśli usiądzie ktoś, jeszcze czasami pasażer, to wtedy to nam napina się jak struna i to też jest bardzo niezdrowe. Zwłaszcza dla tego łożyska, które jest pod tą zębatką. Także warto sobie sprawdzić jeszcze pod obciążeniem, jak to wygląda. Zabezpieczenie trzeba... Tak, to zaraz Dobra. zabezpieczymy. Pokręcimy sobie, sprawdzimy, czy wszystko jest ok. Tyle i w drogę. No i trzeba pamiętać, że ten łańcuch nam się ułoży i tak jak już wspominałem, że ten luz nam się zwiększy, także Nie wpadać w panikę. najważniejsze jest też pierwsze ustawienie nowego łańcucha po przejechaniu tych 200-300 km. Wiele osób wpada w panikę. Mam nowy łańcuch Dida złotego. Tak, i strasznie się nagle wyciągnął. Nagle założyłem i już jest naciągnięcie. Jak to? Tak, to jest normalne. to jest normalna rzecz, czyli to pierwsze ustawienie dopiero powinno się zrobić po przejechaniu iluś tam kilometrów. No dobra. To co? Powoli kończymy imprezkę. No z napędem chyba mamy tyle, chyba wszystko. Możemy jeszcze opowiedzieć o smarowaniu łańcucha. To jeszcze bym Cię zostawił z tym zabezpieczeniem, a ja przygotuję takiego starego łańcucha. W którym miejscu smarować łańcuch? Tak. Szanowni Państwo, oto jest stary łańcuch z Gladiusa, który chcemy Wam pokazać i wykorzystać do tego, żebyście wiedzieli, jak smarować łańcuch. Wyobraźcie sobie oczami wyobraźni, że jest to dolna część łańcucha. Pokazujemy ten fragment wiszącego łańcucha tu. Więc smarujemy. Proszę tutaj, panie profesorze. No najważniejsze w smarowaniu łańcucha jest, żeby smarować go po jeździe motocyklem i nie jechać od razu z nasmarowanym łańcuchem, no bo wiadomo, te wszystkie smary są w sprayu, no i ten aerozol musi odparować. Także nam to wszystko rozchlapie. Trzeba odczekać minimum 15 minut lub najlepiej po jeździe nasmarować sobie Kiedy łańcuch, ten jak jeśli łańcuch jest jeszcze jest ciepły, rozgrzany. Tak. Ten smar sobie wszędzie ładnie wejdzie. I rano już mamy gotowy do jazdy. Wszystko odparowało, został sam smar na łańcuchu. I nie smarujemy z zewnątrz, Także nie bo to nam nic nie da za bardzo. Ta część Tylko łańcucha nie musi być biała. Ta w ogóle. część nie musi być biała, Kompletnie. tylko tutaj, gdzie pracuje Tak jest. łańcuch, gdzie styka się z zębatkami. Tutaj musi być nasmarowany. I w tych miejscach, gdzie są X-ringi i O-ringi, czyli w tych krawędziach tutaj drobnych, bo jeżeli smarujemy od góry łańcuch, może tak, najprościej. Jeżeli smarujemy łańcuch od góry, od tej krawędzi, to ten smar i tak dostanie się w te miejsca, gdzie są X-ringi i O-ringi, ewentualnie uzupełni braki. Smary są w sprayu, także on, jeśli od góry smarujemy, też się tam dostanie. Tak. Także warto po prostu smarować ten łańcuch, bo niektórzy zaniedbują to. I smarować go nieco 100, 200, 300, 500 km, chociaż 100-500 jest w instrukcji napisane, tylko wtedy, kiedy widać, że na przykład Tak, zaczyna się świecić jak psu jaja. najprostsza metoda jest tutaj te rolki w środku łańcucha. Jeśli są srebrne, już takie błyszczące, wiadomo, że tam nie ma smaru i trzeba wtedy nasmarować. Muszą być po prostu czarne. Tutaj te miejsca muszą być czarne. Tak wygląda nowy łańcuch, Szanowni Państwo. Specjalnie dla naszego pytającego z
YouTube'a możemy pokazać, jak bardzo da się odsunąć łańcuch od zębatki, jak jest nowy. Nie da się w ogóle. No jest Tutaj tak, że mamy luz do 3 cm, a tu nie da się odsunąć w ogóle. można sobie zrobić dziurę w palcu. Dobra, już mnie boli. No nie sposób. No jest milimetr pod palcem wyczuwalny jakiś, ale nie widać tej przestrzeni, więc specjalnie dla osoby pytającej bardzo proszę, jak dotrwała do tego etapu na tym filmie, a to trwa już tak długo, to gratulujemy też. I co? I zamykamy temat. No tak. Podsumowanie jest następujące, w mojej opinii, a możecie z nią zrobić co chcecie, jak zawsze wybór należy do Was, to takie rzeczy jak zmiana łańcucha, ja gorąco polecam, żeby robić w dobrym warsztacie, gdzie są dobre narzędzia Specjalne narzędzia. i specjalne smary. Specjalne Chyba, że smary, koniecznie chcecie zgadza na się. zmianę łańcucha wydać 3 razy więcej pieniędzy, no 2 na pewno, bo musicie kupić Robić sobie zakuwarkę wszystko i z użyciem klucza dynamometrycznego. to 3 razy by Was wyszła zmiana tego napędu. Raz na 3, zwróci Wam się Dlatego po warto 4 zapłacić razach. za usługę i mieć zrobione profesjonalnie. Tak jest, bo nawet jeżeli macie profesjonalne narzędzia, to możecie się pomylić. Możecie zrobić twarde ogniwo od razu i jest potem macie i Wasz łańcuch będzie się zużywał dużo szybciej. I chyba tym optymistycznym akcentem jesteśmy gotowi zakończyć. Muszę Ci powiedzieć, że to nie jest to takie pstryki światło, jak mi się wydawało. Troszeczkę czasu to zajmuje. Tak. Czyli co, widzimy się w następnym filmie. Oczywiście nie zapomnijcie napisać komentarzy pod tym filmem, żebyśmy wiedzieli, co Was interesuje i co chcecie w następnych odcinkach. I do zobaczyska. Brudna łapka. Ściśniesz moją dłoń? Dziękuję. Dziękuję również. Hej. Cześć. Tylną zębatkę należy dokręcać po przekątnej, żeby nam się, że tak powiem, nie prężyła bokami, żeby równomiernie dochodziła do swojego właściwego położenia. Bez klucza dynamometrycznego do tej operacji nie należy podchodzić, bo nie ma nic prostszego jak urąbanie sobie śruby albo wręcz przeciwnie, zbyt delikatne dokręcenie. To wszystko musi być zgodnie ze sztuką. Nie ma żartów. Żarty się skończyły. Ośkę, to ja Ci mogę przytrzymać. Patrząc na to, co zrobił poprzedni dokręcacz ośki, to wykazał się ogromnym, zupełnie niepotrzebnym heroizmem i siłą godną Herkulesa. Jedyne, co mógł zrobić, to trochę to spartolić, całe szczęście mu się nie udało. Także mamy teraz dokręconą śrubę osi tylnego koła zgodnie ze sztuką. Dziękuję.